paradise, that would mean happiness for all, would it not? Kasia wyjechała na Okinawę robić projekt Jego The Agapice. Ja zostałem, bo musiałem zostać. Już za dużo miałem wyjazdów i za dużo szaleństwa. Więc wreszcie trochę spokoju bez niej, no. Kręciłem się w fajny podcast na temat rasizmu w Japonii. To jest temat, na który ja nie lubię się wypowiadać, bo myślę, że nie mam wiedzy za bardzo i też nie jestem w odpowiedniej pozycji do tego, bo jestem takim bardzo mocno przyjezdnym człowiekiem tutaj. Natomiast no, temat jest ciekawy. Podlinkuję wam może ten podcast w tym, jak kogoś z was interesuje. Chcę wytłumaczyć, dlaczego mam takie podejście. Mówiłem o tym kiedyś w Zapytaj Beczkę już, ale powiem więcej. Mnie do Japonii nikt nigdy nie zaprosił. Przyjechałem sobie, bo mi się podobało, zostałem, bo mi się podoba. Bez sensu by było, gdybym teraz zaczął narzekać, że ten kraj jednak nie jest aż taki fajny, więc powinien się zmienić w ten i ten sposób, bo mi się nie podoba. Nie mam prawa tego robić, więc nie chcę krytykować Japonii. A czemu jednocześnie często zdarza mi się krytykować Polskę? No bo jestem Polakiem, w sensie jako gospodarz ustalasz zasady, jako gość respektujesz zasady. To jest naprawdę żadne rocket science, żeby to zrozumieć, nie? Dobre sushi. No właśnie, a poza tym jest jeszcze taka kontrowersja w Japonii związana z tym tematem. Na zasadzie, na ile obcokrajowcy w ogóle powinni się wtrącać w te sprawy. Jest dużo ludzi, którzy uważają, że w ogóle generalnie niech Japończycy sobie wszystko robią sami i tak dalej. I w tym jest dużo racji. Natomiast pamiętajcie, proszę, że ta sytuacja nie jest zero-jedynkowa. To znaczy, jeśli myślicie sobie, że Japończycy powinni sami sobie się rządzić i tak dalej, to co w sytuacji, kiedy biała kobieta ma dziecko z Japończykiem, dziecko wychowało się w Japonii, mówi po japońsku jak native, jest Japończykiem, ma japoński paszport i jest w Japonii dyskryminowane jako w połowie białe. Co wtedy? W sensie ci z was, którzy myślą, że Japończycy powinni sami za siebie decydować i Zachód nie powinien się wtrącać, co wtedy? Dostałem kartkę ze Szkocji od Karoliny, dziękuję. Przyszła też paczka od Błażeja. Jest list, kawa z napisem kiedy zapytaj beczkę, ciastko figowe i najlepsza rzecz. Dzięki, pędzelek do czyszczenia obiektywów. Posiedziałem sobie i porobiłem takie ciekawe rzeczy jak księgowość oraz umowy dla moich drogich współpracowników w Polsce. Będę musiał niedługo pomyśleć, jak robić, żeby nie robić tych rzeczy samemu. Teraz siedzę sobie nad gradingiem filmiku orężowego. Naprawdę strasznie mi się podoba ten film. Już wiem, że tak męczę ten temat, ale bardzo ładny jest. Idę w nim w taki stylizowany styl wizualny. Znaczy w sensie look filmu z twistem. Wiecie co jest fajne w gradingu timelapsów? Że je się grade'uje w zasadzie tak jak zdjęcia, czyli można na poziomie większego detalu się bawić bez jakiegoś strasznego grzebania się w detalach. Tu mamy na przykład takie ujęcie, o. I ono jest zgradingowane. Także no, normalnie bym nie robił takich rzeczy, jakby to był normalny plik wideo, bo by mi się nie chciało. Natomiast jako, że to są timelapsy i ruch w kadrze jest dużo mniejszy, a to na przykład mamy takie filtry ekspozycji dodatkowe porobione, rozjaśniające troszkę boki. Rozkminiłem też w końcu to, czego nie mogłem rozkminić wczoraj, czyli to, jak zrobić ten napis cholerny. No oczywiście nie będzie to, ale to będzie prawdziwy napis. Ale chodziło o to, że jak się pojawia coś, to żeby było tak, że napisy
wchodzą częściowo. Teraz tego nie widać w ogóle, o co mi chodzi. W ogóle się zepsuło, bo zmieniłem napis. No wiecie, o co chodzi, że są budynki przed napisem. Moim celem w tym filmie jest, żeby zrobić taki wygląd, żeby on wyglądał trochę jak anime, takie anime z lat 80., cyberpunkowe. I no oczywiście ze scenerią było łatwo, bo takie tak trochę wygląda, jeśli się je odpowiednio sfotografuje, natomiast też z kolorami się chciałem w ten sposób pobawić i przez to ma taki bardzo stylizowany wygląd ten film. Zobaczycie. Jest tam trochę zabawy niepoprawną ekspozycją, jest taki celowo zepsuty ten obraz. Jest za dużo ostrości na przykład w obrazie, ale to wszystko tworzy taki trochę mistyczny efekt. Widzicie taki kadr i to wygląda dosłownie jak z filmu animowanego. Strasznie mi się to podoba. A to jest normalnie zdjęcie, znaczy kawałek timelapsa. Okej, koniec roboty na dzisiaj. Jest taki estetyczny, ograniczony dzień pracy mi dzisiaj wyszedł. Coś nowego mówię. Godzina 6:30, iść do domu jak człowiek. Mam taki plan, żeby jeszcze dzisiaj prawdopodobnie pójść na siłownię albo pobiegać, nie wiem, jedno z tych dwóch to na pewno, ale jeszcze pójdę sobie na spacer. Może do jakiegoś sklepu. Zobaczymy. Kasi nie ma, czuję się jakbym był na wakacjach. No to sobie poszalałem. Zjadłem to samo co jem jak Kasia jest i poszedłem do tych samych sklepów. Kupiłem sobie shorty. To jest bardzo triumfalny moment, jak stracisz dużo wagi i potem za każdym razem jak idziesz sobie do sklepu z ciuchami, patrzysz, rozmiar M proszę. Czas na siłownię! Siła. Zachowuje się dość inaczej, aniżeli ja sobie to w moim... To był najnormalniejszy dzień w moim życiu od bardzo dawna. Jestem z tego powodu strasznie szczęśliwy. Suplementy. Popracowałem sobie parę godzin jak człowiek. Zjadłem zdrowo i z dobrą ilością białka. Poczytałem książkę, posłuchałem muzyki, poszedłem sobie do sklepu, poszedłem poćwiczyć. Idealne, proste życie. Szkoda, że mam jeden taki dzień na parę miesięcy, jak się okazuje. Sprawa oczywiście jest osobna, że my siebie nazwaliśmy naczelnymi, to znaczy primatem swoimi